Cześć, dzisiaj witam Was ze Świdnicy. Chciałoby się rzec stolicy Dolnego Śląska. Zajmiemy się dwoma tematami. Pierwszym będzie architektura informacyjna miasta, a drugim cyfrowy produkt dostarczony do Świdnicy, solarna mapa Świdnicy, które miasto otrzymało w ramach programu PFR dla miast Giełda Technologii Miejskich. Świdnica. Miasto, w którym mieszka obecnie 53 tysiące mieszkańców. Budżet Świdnicy to 380 milionów złotych. Historia nazwy pochodzi od słowiańskiego słowa swida, które reprezentowało krzak derenia, który porastał brzegi Bystrzycy. Jako moment nadania praw miejskich uważa się pierwsze wzmianki o mieście, czyli rok 1267. Świdnica była również stolicą księstwa świdnicko-jaworskiego, którym zarządzał wnuk Władysława Łokietka, Bolko II. Również Świdnica w czasach średniowiecza słynęła ze swojego niesamowitego, legendarnego piwa, które podawane było w największych stolicach Europy w piwnicach świdnickich. I do tej pory wiele kamienic w samym mieście ma ślady po przetaczanych beczkach z piwem. Świdnica obecnie to doskonały przykład miast, które możemy wpisać na mapę Smart City Polski. Miasto, które jest sprytne, mądre oraz świetnie wdraża różne cyfrowe rozwiązania, czego przykładem jest solarna mapa Świdnicy, która została zaimplementowana, wprowadzona dzięki Giełdzie Technologii Miejskich, czyli projektowi, programowi PFR dla miast, dzięki czemu mieszkańcy Świdnicy mają szansę sprawdzenia, zwymiarowania sobie miejsc, w których mogą zainstalować instalację fotowoltaiczną dzięki pomiarowi natężenia światła, czyli zwiększeniu efektywności ich instalacji fotowoltaicznych. Co więcej, miasto skutecznie od kilku lat wdraża architekturę informacyjną miasta. Perełkę na skali Polski samorządowej, ponieważ architektura informacyjna miasta jest fundamentem, od którego każde miasto powinno zaczynać, tworząc swoją cyfrową strategię. Sama architektura informacyjna miasta polega na tym, żeby odpowiednio zwizualizować, poznać, zwiększyć efektywność każdego procesu w ramach miasta, bo tylko dzięki temu poznamy, jak naprawdę funkcjonuje nasz samorząd, jakie w ramach całego procesu działania istnieją niespójności, nieefektywności, a na końcu możemy miasto przygotować na prawdziwą transformację cyfrową. Dzień dobry, Pani Prezydentko. Dzień dobry. Pani Prezydentko, jakim miastem jest Świdnica? Świdnica jest miastem pięknym, to oczywiście truizm, ale oczywiście jest miastem pięknym, ale jest przede wszystkim miastem wielokulturowym. To dziedzictwo kulturowe zbierane przez wieki, przez różne pokolenia zostało nam powierzone po 1945 roku. No i jak widać, robimy wszystko, żeby je ocalić, żeby prezentowało się godnie i dobrze, no i żeby było dla nas radością, dla nas mieszkańców i atrakcją dla turystów. To po pierwsze. Więc coraz bardziej też to miasto turystyczne. Ale Świdnica to od wieków miasto ludzi przedsiębiorczych, bo nie złamał nas nawet bardzo poważny kryzys lat 90., kiedy upadły największe świdnickie zakłady produkcyjne. Ci ludzie, którzy w nich pracowali, wzięli sprawy w swoje ręce, założyli swoje firmy, na początku niewielkie, dzisiaj mówimy o firmach średnich, takich, które zatrudniają kilkadziesiąt, 150, prawie 200 osób, więc miasto ludzi przedsiębiorczych też na pewno. W związku z tym żyje nam się tu dobrze, żyje nam się tu dość dostatnio i żyje nam się tu na pewno wygodnie, dlatego że Świdnica jest też miastem kompaktowym, zbudowanym tak,
że wszystkie najważniejsze funkcje miejskie są ulokowane w obiektach, które można obejść na piechotę. Po co w ogóle wchodzicie w innowacje? Czemu szukacie cały czas ciekawych rozwiązań, również tych takich digitalnych, cyfrowych? Żyjemy w bardzo ciekawych i bardzo niezwykłych czasach, kiedy technologie rozwijają się tak prędko, że możemy nawet nie dostrzec tych nowości, które pojawiają się w przestrzeni, które można wykorzystywać. My na pewno mamy to szczęście, że w naszym urzędzie mamy ekipę osób, które bardzo pilnie śledzą wszystko to, co się w przestrzeni cyfrowej dzieje i potrafią to implementować do naszej organizacji, potrafią to tak wykorzystać, żeby pracowało się szybciej, żeby pracowało się dokładniej i żeby przede wszystkim tworzyć coraz lepsze interakcje cyfrowe pomiędzy urzędem, a pomiędzy obywatelami, przedsiębiorcami, żebyśmy mogli korzystać z tej ogromnej ilości danych, którymi urząd dysponuje w sposób prosty, czyli dzięki kilku kliknięciom myślę, że za moment już nawet w komórce, na razie zostańmy przy laptopie czy przy komputerze. Tak powinno to działać i wchodzimy w ten proces dość odważnie, wierząc, że ci, którzy muszą dołączyć i to dość szybko do tych liderów zmian, też przekonają się o tym, że im się to po prostu opłaca. Pani prezydentko, ja jestem osobiście zakochany w Świdnicy. Dzisiaj to jest moja pierwsza wizyta. Dziękuję bardzo za krótką rozmowę i życzę powodzenia. Ja dziękuję serdecznie i zawsze serdecznie też zapraszamy. Magda, po co Wam w Świdnicy architektura informacji miejskiej? Architektura informacji miejskiej jest po to, aby uporządkować całą przestrzeń danych i procesów, z jaką mamy do czynienia w urzędzie. Architektura zawsze kojarzy się z jakimś domem, budynkiem, architekturą przestrzenną. Jak to wygląda w Waszym wypadku? Tutaj mamy troszeczkę inną architekturę. W jej ramach mamy 4 warstwy. Jest to warstwa legislacyjna, w której mówimy sobie w oparciu o jakie przepisy centralne bądź lokalne działamy. Drugą warstwą jest warstwa organizacyjna, czyli musimy sobie powiedzieć, jakie role odpowiadają za realizację danej usługi. Następnie przechodzimy do warstwy danych, którą rozkładamy na takie atomowe części, aby wiedzieć, jakie dokładnie dane występują w ramach tego procesu, a na samym końcu przechodzimy do warstwy technicznej, czyli mówimy sobie o systemach, w jakich ten proces funkcjonuje. Jak tworzycie w ogóle taką architekturę, krok po kroku? Najpierw idziemy do wydziału, w którym mamy przeprowadzić mapowanie i wspólnie z pracownikiem, który odpowiada za ten proces, opowiadamy sobie o tym procesie, wypełniając te poszczególne warstwy danego procesu. Używacie jakichś narzędzi do tego celu? Tak, mamy kilka narzędzi. Jednym z nich jest narzędzie do mapowania procesów, aby nadać mu formę graficzną. Drugi system jest to system do tworzenia już robotów software'owych, czyli jeśli rozpoznamy, że w danym procesie jest potencjał do automatyzacji i możemy jakąś część bądź cały proces przenieść do robota, to robimy to. Macie też dobre przypadki współpracy między innymi z ekosystemem akademickim, tak? Tak, to prawda. Korzystamy tutaj z pomocy Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także innych naukowców. Mamy u siebie studentów, którzy nas wspierają w mapowaniach tych procesów, a także pomagają nam budować roboty. Ale architektura to nie wszystko. Macie również wdrożone u siebie usługi cyfrowe, które już teraz są dostępne dla mieszkańców Świdnicy. Tak, mamy dość bogato zasilony system informacji przestrzennej, a w jego ramach
Między innymi mapę solarną, która udostępnia informacje o tym, jaki jest potencjał fotowoltaiczny dachów i przestrzeni w mieście. Dzięki temu mieszkaniec jest w stanie zaplanować sobie efektywność odbioru słońca na swojej fotoinstalacji, tak? Dokładnie tak, i wybrać do tego celu najlepsze miejsce. A skąd w ogóle ten system posiadacie? Ten system mamy dzięki PFR-owi, który udostępnił nam Giełdę Miejskich Technologii. Dziękuję Tobie bardzo i za rok spotykamy się, oglądając nowe usługi, może oparte o sztuczną inteligencję. Zapraszamy. Naszą podróż po Świdnicy kończymy koło domu śląskiej astronomki Marii Kunic, która wpisała się na stałe w historię światowej astronomii. Mam nadzieję, że udało nam się pokazać Wam, czym jest architektura informacyjna miasta, czyli fundament, od którego każdy samorząd polski powinien zacząć tworzyć swoją strategię. To zrozumienie prawidłowe procesów, poprawienie efektywności, a docelowo nowe narzędzia cyfrowe w budowaniu w oparciu o każdy proces miejski są elementem, który stanowi o sukcesie polskich Smart Cities. Pokazaliśmy Wam również produkt cyfrowy, czyli solarna mapa Świdnicy, która pozwala mieszkańcom na prawidłowe projektowanie oraz instalowanie swoich instalacji fotowoltaicznych. Projekt ten został zrealizowany w ramach grantu PFR dla miast Giełdy Technologii Miejskich. Ja osobiście czekam na Wasze opinie, ciekawy również jestem Waszych komentarzy. Dołączajcie do naszego kanału i wspólnie ze mną podążajcie przez mądre, skuteczne samorządy polskie. Do zobaczenia!